Witam Was, moi drodzy. Bardzo często słyszę od Was takie pytanie, mianowicie jak dobierać sobie ludzi, wokół których chcemy wpuścić do swojego życia, z którymi chcemy żyć, żeby po prostu nas nie skrzywdzili, nas nie wykorzystali. Tego typu pytania bardzo często mi się przewijają. Wiecie, kiedyś jeszcze, można powiedzieć, za nastolatka było dużo kolegów. Wtedy starsi ode mnie ludzie, też czasami rodzice mówili: zobaczysz, dopóki będą imprezy, atrakcje, tego typu rzeczy, czy też pieniądze, to będą i koledzy. No, jak to za dziecka nie wierzyło się w to. Mówię, ach, tam koledzy, przecież tak dobrze żyjemy, jest wszystko super, wszystko fajnie, przecież czemu miałoby się to zmienić? Jednak, kiedy ja przestałem na przykład imprezować, zmieniłem swoje życie całkowicie, odstawiłem wszystko, co mi szkodziło i tak dalej dla mojego organizmu, to nagle ci magiczni koledzy, którzy zawsze byli, kiedy zadzwoniłeś, siema, idziemy gdzieś, oni od razu byli. Tak nagle, jak za czarodziejską różdżką, zniknęli i już ich więcej nie było. Ci, którzy zostali, można by policzyć może na tych 3 palcach. Jednak kiedy jedne drzwi się zamykają, jak to się mówi, otwiera się przeważnie kilka następnych drzwi. Dzięki takim radykalnym zmianom udało mi się poznać przyjaciół, prawdziwych przyjaciół, którzy cię nie zostawią w biedzie i zawsze będą przy tobie. To jest lekcja życia, którą należy przekazywać również młodemu pokoleniu. Tak, młodemu pokoleniu, jeżeli masz swoich nastolatków w swojej rodzinie, czy może są to twoje dzieci, przekaż im ten film, ponieważ ja też byłem młody kiedyś, jeszcze nie tak dawno temu, i wartości, które obecnie mamy na świecie, bardzo mocno się zmieniły. Kiedy ja popatrzę teraz na przykład na różne młode dziewczyny, co one mają w głowie, jakie mają jak gdyby wyobrażenie życia nierealne, to jest po prostu strach. Jeden wielki strach, ponieważ to wszystko pędzi do jednego wielkiego nieszczęścia. Świat, który my znaliśmy, ja nie wiem, ja może jestem chyba jeszcze ostatnim tym rocznikiem, który jeszcze po prostu widział te wszystkie wartości troszeczkę inaczej, dalej to widzi, to się chyba już skończyło. Ponieważ to, co dzisiaj się liczy, to już w ogóle nic nie ma wspólnego z tym, co było kiedyś ważne. Tak się pozmieniał świat. Jest to troszeczkę smutne, ponieważ niektóre rzeczy były tam naprawdę dobre. Nie powiem, że wszystkie były dobre w tych wartościach, które my jeszcze wyciągliśmy z tego wszystkiego. Ale było nam naprawdę dużo, dużo dobrego, bo to, co dzisiaj świat sobą reprezentuje, to już naprawdę daleko, daleko odbiega od tego wszystkiego dobrego. I taką radę, którą mogę jeszcze ci dać, to jest coś takiego, kiedy będziesz mieć przy sobie nie tą osobę, którą powinieneś mieć przy sobie, to obojętnie co byś nie zrobił, to i tak będzie to źle. Ale przy tym właściwym człowieku, tym człowieku, który jest przy tobie, to nie możesz przy nim nic złego zrobić. Ponieważ on ci wszystko wybaczy, on ci wszystko zaakceptuje, on ci pomoże. On cię nie zostawi, kiedy nagle rzeczy zaczną się walić ze wszystkich stron i zacznie ci uciekać grunt spod nóg. Ten człowiek cię nie zostawi. Ten człowiek zawsze będzie przy tobie. I takich ludzi, takich przyjaciół ceni się ponad wszystko. Jeżeli masz kogoś takiego, to zadbaj o tą relację, żeby ona też była w 2 strony. Nie żebyś tylko ty wyłącznie czerpał z tego coś dobrego, a ten drugi nic. Pamiętajcie, to jest zawsze wymiana energetyczna. Daję
przyjmuje. Zawsze to na takiej zasadzie działa. Cały wszechświat jest na tym skupiony. Zawsze jest ta zasada: daje i otrzymuje. Tego się nie da po prostu pominąć, więc nigdy nie możecie czerpać jednostronnie. Bo jeżeli będziecie mieli dobrego przyjaciela, taką idealną połówkę, że tak to nazwę, i niestety zaniedbacie to możecie ją stracić. I będziecie tego bardzo, bardzo mocno żałować. To są dokładnie ci ludzie, którzy nas rozumią takim, jakim jesteśmy, którzy nie chcą nas zmieniać, tak żeby im to pasowało, tylko akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy. To są ci ludzie, którzy się do ciebie przysiądą, poklepią cię po ramieniu, kiedy świat ci się wali, wysłuchają twoich problemów, pomogą ci. To są ci ludzie, którzy cię nie opuszczą w tych złych momentach. Bo wiesz co? Jest wielu różnych przyjaciół w życiu, ale jest bardzo mało przyjaciół na całe życie. Więc postaw na tych prawdziwych przyjaciół w swoim życiu. Skup się na nich. Nie skup się na tych ludziach, którzy chcą po prostu jak gdyby po tobie się wspiąć wyżej, wykorzystać cię, cokolwiek innego, ponieważ różne rzeczy w życiu się zdarzają i nie zawsze każdy ma czyste intencje co do ciebie. To jest najsmutniejsze w tym wszystkim. On ci może pokazać wszystko, żeby było ok, ale gdy przyjdzie co do czego, zawinie ogon i ucieknie. I tak już bywało nieraz. I tych wszystkich, którzy cię nie zasługują, po prostu olej. Olej. Nie kontynuuj tego dalej. Ponieważ ty nie potrzebujesz w swoim życiu ludzi, którzy ciebie nie potrzebują w swoim życiu. Pewnie znasz to nieraz. Tak było, gdy nagle zadzwonił ktoś, czy przyszedł: siema, pomożesz mi? Ty mówisz: tak, super, idę ci pomóc. Pełny uciechy, cieszysz się, że masz temu komuś pomóc. Jednak nagle, kiedy ty potrzebujesz pomocy, dzwonisz: no siema, pomożesz? No sorry, nie mogę. No sorry, nie dam rady, mam coś innego. Ja to rozumiem, że może się zdarzyć raz, dwa, ale kiedy za każdym razem ty potrzebujesz pomocy i ten ktoś dla ciebie nie ma czasu, to niestety, ale nie jesteś mu potrzebny w twoim życiu. Także przemyśl to sobie dokładnie, kim się otaczasz. Bo pamiętaj, twój czas, twoja miłość są cenne, są niesamowicie cenne. Więc nie daruj tej miłości komuś, kto na to nie zasługuje. Nie daruj tego czasu komuś, kto na to nie zasługuje. Nie trać tego czasu, ponieważ ten czas jest bezcenny i już go nigdy w życiu nie odzyskasz. Co przeminęło, to minie, tego już nie ma. Tego nie da się cofnąć z powrotem. Nie przestawisz sobie zegareczka z powrotem i cofniesz wskazówki zegara. I nie, żeby nie było tak później, że nagle po 10 latach powiesz: kurczę, zmarnowałem 10 lat życia tutaj z tym człowiekiem, który w ogóle na to nie zasługiwał. I zorientujesz się za późno. Gdy w międzyczasie ci prawdziwi przyjaciele już dawno sobie pójdą, bo nie skupiałeś się na nich. Także skupiaj się tylko i wyłącznie na tych ludziach wokół siebie, którzy naprawdę na to zasługują i oddają ci twoje poświęcenie. Tak, twoje poświęcenie, ponieważ twój czas, twoja miłość to jest poświęcenie. I w końcu to sobie uświadomcie. Każda minuta poświęcona jest poświęceniem. Ty oddałeś ten czas, gdzie równie dobrze mogłeś coś innego robić w tym czasie. Tak samo jak ja. Ja mógłbym też robić coś innego. Nie wiem, mógłbym sobie iść pospacerować. Ale też oddaję wam tutaj ten czas. Po to, żeby przekazać coś dobrego. Żeby troszeczkę zmienić ten świat na lepsze. Wiecie, to jest takie małe impulsy, które idą. Ale te małe impulsy bardzo często lubią się składać w większe
i efektem czego jest nagła błyskawica, która wali z nieba na ziemię. To są właśnie wszystkie takie małe wyładowania elektryczne, które się zbierają. A w co się potrafią zebrać, to każdy już wie. Podobnie jak kropla do kropli może stworzyć strumyk, strumyk ze strumykiem już może stworzyć rzekę, rzeka z rzeką może stworzyć już całe morze. Także, moi drodzy, dobierajcie ostrożnie ludzi, wyślijcie ten film swoim przyjaciołom, których macie w życiu. Docencie ich również takim filmem. Ja ich wszystkich pozdrawiam tutaj od siebie, bo naprawdę jesteście wartościowymi ludźmi, którzy zmieniają ten świat na lepsze. Jesteście taką ostoją tego starego świata, który kiedyś był bardzo normalny, który dziś już nie jest normalny, gdzie sąsiad sąsiada nie pozdrowi, sąsiad sąsiada nie zna, sąsiad sąsiadowi ręki nie poda, sąsiad sąsiadowi wilkiem. Takie czasy. Kiedyś tak nie było. Kiedyś tak nie było. Wszyscy trzymali się razem, pomagali sobie nawzajem. Kto nas tak wszystkich podzielił? To już sami się zastanówcie, kto to tak wszystko zrobił. Że doszło do takich podziałów między nami, że człowiek człowiekowi jest wrogiem. Dlatego ja pozdrawiam wszystkich tutaj ciepłodusznych ludzi, którzy mają jeszcze swoje sumienie w sercu i jeszcze walczą o ten lepszy świat. To by było na tyle, moi drodzy, co wam dzisiaj chciałem przekazać. Na koniec jeszcze króciutkie info. Pamiętajcie o konkursie, który znowu wystartował. Tutaj teraz wszystkie produkty, które biorą udział w tym konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Są to produkty, które od lat wam już polecamy. Wpisujcie sobie wtedy w uwagach do zamówienia konkurs szamanem, jeżeli postanowicie coś stamtąd sobie kupić. I pamiętajcie, żeby nam do 3 września zostawić tutaj komentarz, jakąś fajną historię na temat produktu, który zakupiliście, bo wtedy znowu ktoś otrzyma tym razem bon na 9000 zł do tego sklepu. To by było na tyle. Trzymajcie się. Hej!